Siemano, witam Was w ostatnim odcinku z serii z Filipin. Właśnie jedziemy na kolejną plażę Duli Beach, czyli raj dla surferów. Zapraszam do oglądania. Opuszczamy spokojną Natspan Beach i ruszamy dalej na północ. Droga prowadzi przez małe wioski, pola ryżowe i gęstą dżunglę. Na skuterze czuć zapach świeżego powietrza i wiatr we włosach. No, oczywiście w kasku. Tym razem dobrze zapiętym. Co jakiś czas mijają nas uśmiechnięci mieszkańcy, a bawiące się dzieci machają podróżnym. Im dalej jedziemy, tym mniej asfaltu pod kołami. Ostatni odcinek to już polna, trochę wyboista droga. 2 razy nie skręciłem w tą drogę, którą powinienem i musiałem zawracać. Ale klimat rekompensował ten czas. Keep your hands off my country and go back from where you came. My country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never done something you regret, well then I'm proud of you. Now get it. A za ostatnim zakrętem czeka na nas jedna z najpiękniejszych plaż Palawanu, czyli Duli Beach. Siemaneczko, witam na Duli Beach. Elegancko, że tak powiem. Ta plaża słynie, że tutaj są wysokie fale i można sobie surfować. Są normalnie stoiska do surfowania. O i tam nawet ludzie sobie surfują. Nie wiem, czy będzie widać, może przybliżymy. A powiedzmy, że coś tam widać. No. Także kawałek się jedzie z Belgii do... No, chyba na Duli Beach jest godzinkę. A na Natspan Beach jest 40 minut. Niecałe, nie? To zależy, czy będziesz dobrze kask zapięty i nie będzie ci spadał z głowy. Później sobie już go poprawiłem i było lepiej. Ale naprawdę. Coś mnie tego. Ujęcia z drona też były. Super to wygląda wszystko. Kurde, żałuję, że to jest jeden z tych moich dni tutaj, bo mogłem gdzieś sobie nocleg ogarnąć bliżej, chociaż nie wiem, czy tu są jakieś fajne, bo nie znalazłem nic ciekawego. W korzystnej cenie oczywiście, no wiecie. Za 1000 zł za noc to coś się zawsze znajdzie. Kurde, chciałem skimboarding sobie wypożyczyć, ale nie wiem, czy ogarnę, ponieważ już jest późno. Nie widziałem, że mieli tylko deski surfingowe. No niby fale są spoko, żeby skimboardingować sobie. No cóż, następnym razem najwyżej. Tam w oddali gdzieś jakieś są deski surfingowe. Ale dalej nie widzę ze skimboardingu, bo ta plaża się ciągnie i ciągnie. Jak już wiecie, znajdujemy się na jednej z najpiękniejszych plaż Palawanu, czyli Duli Beach. Może i bardziej tego typu najdzikszych, o ile tak można to powiedzieć. Jest to naprawdę ogromna plaża, tak samo jak Natspan Beach. Tutaj jest bardziej raj dla surferów. Tak jak wspominałem wcześniej, też można spotkać żółwie
mi niestety nie udało się zobaczyć. Także jedyne co, to mogłem poczyrować z piwkiem i elegancko jeszcze przed tym puścić drona, żeby oczywiście nie łamać zasad. No i witam wieczorem. Powiem, że 5 godzin, może 5-4 godziny takiego, powiedzmy, działania w ciągu dnia. Po prostu działania przez 5 godzin w takim upale. No to nieźle człowieka zmęczyło. Skuterek oddałem, bo chciałem tylko na parę godzin, chociaż i tak to się nie opłacało zbytnio, ponieważ na dzień kosztuje 500 peso, a ja dałem 500. Chyba powinien się negocjować. No ale trudno. Nie miałem czasu na pierdoły, ponieważ mi się śpieszyło. A chciałem zobaczyć te dwie plaże. Jeszcze była jedna plaża, jeszcze jedna koło lotniska, ale tam koło lotniska nie bardzo bym mógł latać dronem, chociaż tam samoloty może 2 w ciągu dnia są, albo więcej. Nie wiem jak rano. Wiem, że po południu, jak ja leciałem, to były 2. Także byłem na jedzeniu. Tak mnie ścięło, wróciłem tutaj. Chwilę posiedziałem, mówię, no co, nie ma co robić. Więc poszedłem do sklepu, zaopatrzyć się w tutejszy rum, który kosztował 100 peso, 375 ml i mocny, dark, w sensie ciemny, mocny, może jeszcze light. No ale light, jak patrzyłem, to miało 27 chyba procent, a to nie wiem, stwierdziłem, że więcej ma na pewno, jak więcej kosztuje. Tylko najgorsze jest to, że jeszcze się nie spotkałem z hotelem, gdziekolwiek byłaby lodóweczka w pokoju. I w ogóle. Nieważne. I do tego kupiłem znaną wszystkim Coca-Colę. Tylko, że za całość zapłaciłem 190. Coś tak dziwnie, że 1,5 litrowa cola kosztuje 90 peso. No może faktycznie kosztuje tyle. Banderolki tutaj nie widać, ale to jest typowo domestic. Nie wiem, czy widać domestic. Filipiny. Tylko. Więc może dlatego. Może mają tu jakieś inne prawo, czy cokolwiek. Nie wiem, nie mnie to oceniać. No dobra, jest mocny. Kurde, wypukam to. Chociaż w sumie po co ja tu pukam, jak to? To jest alkohol, powinno wszystko wyżreć. Dobra. Ja już gdzieś na wyspie, na którejś z plaż na wyspie podczas turu pierwszego, w sumie tour A, próbowałem. Nie pamiętam, czy to był dark czy light, ale był taki właśnie. Wydaje się spoko. Coś lepszego niż taki Golden Loch, ale Golden Loch to chyba nie jest rum, nie? Tylko whisky. Dobra, Golden Loch jest bazowany na whisky, więc to jest coś innego niż rum. Z kolą na pewno dobre. Jeszcze wczoraj byłem na takim targu. W sumie to nie jest targ, bo idziesz główną drogą. Po prostu wszędzie są jakieś stoiska z, nie wiem, z magnesikami, z jakimiś ciuchami, czymkolwiek, czy nawet z tymi torbami. Tego jest sporo. Także
Udało mi się fajną koszulkę bez ramionczek. To już pewnie widzieliście na którymś z nagraniu. Bo tak to wygląda, tak się prezentuje. Koszt takiej 300 peso. No to ile to jest? Nie wiem, z 20 zł może? Nie jest dużo. Podejrzewam, że dało się negocjować taką cenę, która by się komuś podobała. Mi się wydaje, że to była ok. A tym bardziej uważam, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, próbują zarabiać pieniądze, więc nawet jak coś się wyda 50 peso więcej, żeby im się łatwiej żyło, to chyba to jest dobrze, bo no, przechodziłem się dzisiaj po niektórych miejscówkach. Może jakieś nagrania pokażę w międzyczasie. No i to no nie ma co się oszukiwać. To nie są domki z klimą. To są nawet domki bez drzwi. Tylko z zasłoną. A propos magnesików, magnesiki były tanie. Kupiłem 4, nie będę już wszystkich wyciągał, kupiłem 4 magnesiki. I koszt za 4 zapłaciłem 230. Chyba 230. No także cena jak najbardziej w porządku, tylko jak wiadomo, więcej się kupi, tym się mniej zapłaci, nie? Jeszcze jutro będę ogarniał, ile kosztują pocztówki, bo pocztówki muszę ogarnąć. A już wiem, że są. Chociaż przez pewien czas myślałem, że w ogóle nie ma. Dopóki gdzie nie kupowałem właśnie tych magnesików, nie zobaczyłem, że coś jest. A jak nie tam, no to może na poczcie. Chociaż nie wiem, czy jutro w sobotę będzie otwarta. Może będzie, może nie. Kto wie. Bo na przykład na takim Bali ja w ogóle pocztówek nie mogłem znaleźć. Inaczej. Myślałem, że wezmę sobie na lotnisku, więc za bardzo nie szukałem gdzieś, nie wiem, Denpasar czy jakichś innych miejscówkach. Na lotnisku w ogóle nie było. Tak samo miałem problem w Singapurze. Też nie było pocztówek. Nie wiem czemu. Może taką mają taki klimat i nie ma takich rzeczy. No już w Tajlandii na przykład, w Wietnamie takie rzeczy były normalne. A to dalej jest. To jest dalej Azja Południowo-Wschodnia. Ja ten rum powinien testować albo po prostu pić z lokalsami. Tylko jest jeden problem. Słabe oświetlenie, a ta kamerka tego nie wykryje. I tu jest ten mankament. A szkoda. Na chwilę, może coś się uda? Zobaczymy, naładuję sobie baterię. Ewentualnie może coś z telefonu, nie wiem, zobaczymy czy wyjdę. Chciałbym, ale pytanie, czy ja już naładuję sobie baterię, a jest 22, no tak, 22:33, czyli w Polsce jest po 15. I pytanie, czy o tej godzinie ktoś będzie siedział na dworze? Bo to różnie bywa tutaj. Okej, sprawdziłem, Tanduaya Room Dark a 40%. Czyli coś porządnego. Oczywiście nie zachęcam do picia alkoholu. Ja testuję, żebyście wy nie musieli. Ty, to ma jakiś fokus? Coś się zmienia, kurde. Teraz nagrywam podczas trybu nocnego. I przełączę na normalny tryb. Zobaczymy, jaka jest różnica. Dobra. Teraz przełączyłem na normalny tryb, dzienny. No i taka jest tu różnica. Może tu jest dobre oświetlenie, dlatego jest dobrze. Ale na pewno jakaś różnica musi być. Pokażę banknoty filipińskie. Nie mam mniejszych nominałów niż 100. Ale tak. Stówka tak wygląda. 200. O, muszę tutaj położyć. A, bo to z 2 stron. Jest inaczej. 500. No to nie wiem co to jest. Puerto Princesa. O, Puerto Princesa jest z drugiej strony. Ciekawe, czy to są typowo na Palawan? Nie. 1000?
tu też jest coś innego już jest napisane. To jeszcze na stówce nie wiem co pokazywałem. Tak z przodu, a tak z tyłu. Jakiś wulkan. Na 200 jest wyspy czekoladowe Bohol. Jakie wyspy? Wzgórza czekoladowe. Na wyspie Bohol. I jakiś zwierzaczek. Znaczy zwierzaczek. Nie wiem jak to się nazywa. No i jest banknot jeszcze 20, 50. 10 chyba już nie ma. No i... No nie no, monety nie będzie widać. Nie będzie widać monet za bardzo. Ale jest 10 moneta, 20 i 5 są. I 1. Nie wiem czy 2, nie widziałem. Jeszcze nie wiem co będzie. Nie ma planu. Miał być plan. Chciałem wycieczkę. Ale nie byłem pewny co do tej wycieczki, bo są tak. Są 4 wycieczki. Wszędzie taka sama cena jest. Wszyscy oferują to samo. Takie główne oczywiście mi chodzi. Tour A, Tour B, Tour C i Tour D. I każdy samo operuje. Ceny są za wstępy te samo, za wypożyczenie jakiegoś kajaka, czy za wejście, za wpłynięcie do parku narodowego. Znaczy, inaczej, nie wiem czy to narodowy, po prostu do parku przyrodniczego, miejsca, żeby dbać o to. No to normalne, że ktoś chce o to dbać i płaci się za to. I jeszcze widziałem takie typowo wycieczki, ekspady 3-dniowe albo 3 nocki. Się płynie, jest się ciągle na wodzie. I gdzieś się tam płynie, nie wiem, w planie może być jakieś nurkowanie, czy zwiedzanie jakichś wysp, które są oddalone od Palawanu sporo. I to też jest fajne. I mam nadzieję, że kiedyś tego spróbuję. A z nurkowaniem też chciałbym kiedyś. Tylko najpierw musiałbym się dowiedzieć, czy mogę coś takiego w ogóle robić. No bo nie wszyscy mogą nurkować. Zależy od zdrowia. A jak się zbadam, będę wiedział na 100%, że mogę. I to będzie fajne. Tej nocy zostałem w hotelu, a kolejnego wieczoru trafiłem na Filipińczyków, którzy zaprosili mnie do wspólnego picia. Rano miałem lot. Mimo tego bawiliśmy się aż do białego rana. Gdy wróciłem do hotelu, czekał na mnie już transport na lotnisko, więc szybko się spakowałem i ruszyłem. Jak widać, lotnisko w El Nido nie jest duże. Przed samolotem był rozłożony czerwony dywan, żeby można było trafić do odpowiedniego wejścia tej ogromnej maszyny. Z góry świetnie widać te małe filipińskie wysepki. Po prostu cud natury. Jak macie już ogarnięty lot powrotny i macie przesiadkę na lotnisku w Manili, to w tym miejscu możecie właśnie sobie ogarnąć transport za darmo między terminalami. Wystarczy, że podacie numer lotu i tak naprawdę macie już zapewniony transport i jedziecie dalej. Międzylądowanie miałem wieczorem w Dubaju, więc pojechałem metrem do centrum zobaczyć Burcz Khalifę i pokaz fontan. Dotarcie zajmuje około 40 minut, czyli dojazd do przystanku i dojście pieszo, o ile nie zgubicie się w Dubai Mall. Zobaczcie jak pięknie wyglądają nocą oświetlone wieżowce. Jaki sam najwyższy budynek na świecie. Po prostu robi wrażenie. A wisienką na torcie jest pokaz wodny. Dzięki za oglądanie tej serii z Filipin. Już niedługo widzimy się w nowej serii. W zimnie, jeszcze klimacie, ale naprawdę będzie pięknie. I do zobaczenia niedługo.